3 kwietnia 1995 roku telewizja transmitowała pogrzeb młodej piosenkarki. Była to Selena Quintanilla Perez. Ta młoda gwiazda muzyki Tejano została śmiertelnie postrzelona przez swoją współpracownicę i przyjaciółkę. Jej śmierć wstrząsnęła światem fanów, ale też artystami pochodzenia latynoskiego. Jak do tego doszło? Aby dowiedzieć się, skąd Yolanda Saldívar pojawiła się w życiu Seleny, bo to ona była odpowiedzialna za jej śmierć, musimy wrócić do początków kariery Seleny. Selena wychowywała się w muzykalnej rodzinie. Jej ojciec był członkiem zespołu Los Dinos w latach 60. Oczywiście próbował go wskrzesić po latach. Zespół miał składać się z jego dzieci. Selena miała 2 rodzeństwa, Suzette i brata Abrahama, zwanego AB. Rodzeństwo grało w zespole przez dobrych kilka lat. Kiedy Selena miała około 9 lat, śpiewała wraz z zespołem w restauracji ojca. Jednak Abraham musiał zamknąć swoją działalność z powodu kryzysu ekonomicznego w USA. To wydarzenie nie spowodowało, że kariera Seleny stanęła w miejscu. Ojciec artystki postanowił zostać menadżerem zespołu. Wraz z rodziną i równocześnie zespołem podróżowali i dawali koncerty. Jednak Selena, ciężko pracując, nie mogła wypocząć i normalnie funkcjonować w szkole. Oczywiście nie ominęło to uwagi nauczycieli. Czujna wychowawczyni Seleny postanowiła uświadomić ojcu, że jego córka jest wyczerpana po koncertach i jest to wysiłek zbyt duży jak na dziewczynę w jej wieku. Batalia pomiędzy szkołą a rodziną Seleny zakończyła się na tym, że dziewczyna podjęła naukę na odległość. Nauka w szkole korespondencyjnej pomogła jej ukończyć szkołę. Selena zdała egzaminy i nawet dostała się na studia z zarządzania. Jednak ta nie kontynuowała nauki. Wraz z rodziną rozpoczęła długą trasę koncertową. Początkowo rodzina grała w barach i restauracjach, zarabiając marne pieniądze. W 1984 roku, w wieku 13 lat, Selena nagrała pierwszą płytę o nazwie Selena i Los Dinos. Na płycie dominowały różnego rodzaju gatunki muzyczne, popularne wśród społeczności latynoskiej mieszkającej w USA. Selena musiała nagrywać w języku hiszpańskim. Nalegał na to jej ojciec. Ona nie była tak mocno związana z kulturą Meksyku. Urodziła się w Stanach Zjednoczonych i od najmłodszych lat była wychowywana w kulturze amerykańskiej. Selena uczyła się języka hiszpańskiego od swojego ojca. W 1985 roku pojawiła się w programie Johnny Canales Show. Tam została odkryta przez Rudy'ego Trevino, sponsora Tejano Music Awards. Spotkanie z tak ważną osobą przyspieszyło karierę piosenkarki. Jednak jej ojciec nie liczył na to, że jego córka zostanie wielką gwiazdą. Rynek muzyki Tejano był zdominowany przez mężczyzn. Jednak wkrótce miało się to zmienić. Selena nie tylko otrzymywała nagrody, ale zaczęła współpracę z nowymi producentami. W 1989 roku została wypatrzona podczas gali Tejano Music Awards przez José Berhara. Ten chciał uczynić z niej wielką gwiazdę na skalę Glorii Estefan. Selena, nagrywając swój nowy album, podjęła się zaśpiewania nie tylko w języku latino, ale też po angielsku. Selenie zależało na szerszej widowni, nie tylko na latynosach. Quintanilla stała się popularna głównie w środowisku latynoamerykańskim, jednak była rozpoznawalna przez Amerykanów, głównie na południu Stanów Zjednoczonych, tam skąd pochodziła, a dokładniej w Teksasie. Jej popularność postanowiły wykorzystać duże firmy, takie jak m.in. Coca-Cola. Selena zagrała dla koncernu 2 reklamy. Były one skierowane głównie do społeczności latynoskiej. Podczas nagrań do reklamy Selena poznała Chrisa Pereza. Perez wraz z jej bratem komponowali muzykę do reklamy. Później Chris został gitarzystą w zespole. Każdy, kto oglądał film o Selenie z J.Lo w roli głównej, wie, że między piosenkarką i gitarzystą pojawiło się romantyczne uczucie. Młodzi wyznali sobie miłość, jednak ojciec Seleny stanowczo sprzeciwił się związkowi. Nie podobał mu się wizerunek Chrisa. Uważał go za hulajduszę. Poza tym bał się o Selenę. Młodzi, mimo zakazu, nadal się spotykali. Jednak robili to potajemnie. Podczas jednej z romantycznych chwil nakryła ich starsza siostra Seleny, Suzette. Wszystko powiedziała ojcu piosenkarki. Młodzi postanowili zaszantażować rodziny Seleny. Uciekli i wzięli ślub.
Oczywiście ukrywali się przed rodzicami piosenkarki. Zdesperowana rodzina postanowiła przyjąć do rodziny Chrisa. Sam Perez wrócił do zespołu, ponieważ wcześniej w wyniku złamania zakazu spotykania się z Seleną Abraham Quintanilla wyrzucił go z Los Dinos. Selena nagrywała kolejne albumy, zyskała ogromną popularność w Meksyku. Wokalistka postanowiła wykorzystać swoją sławę i pieniądze do realizacji swoich marzeń z dzieciństwa, że zawsze chciała być projektantką mody. W związku z tym założyła butik i salon piękności. W tym momencie w jej życiu Yolanda zaczęła odgrywać znaczącą rolę. Wcześniej Saldivar była szefową jej fanklubu w San Antonio. Selena poznała Yolandę w 1991 roku. Yolanda Saldivar była pielęgniarką i fanką Seleny. Podczas jednego z koncertów podeszła do ojca Seleny i zaproponowała mu założenie fanklubu. Piosenkarka była optymistycznie nastawiona do tego przedsięwzięcia. Dzięki temu mogła zarządzać społecznością fanów i nawiązywać z nimi bliższy kontakt. Sama miała tyle obowiązków, że mogła zaniedbać grono jej słuchaczy. Tak więc w 1991 roku powstał fanklub Seleny, którym zarządzała Yolanda. Po założeniu 2 butików w San Antonio i Corpus Christi, Selena potrzebowała kogoś, kto będzie nadzorował pracę tych 2 miejsc. W związku z tym, że Yolanda wspaniale sprawdzała się w roli szefowej fanklubu, Selena podjęła decyzję o tym, by Yolanda zarządzała 2 butikami. Butiki były niezwykle dochodowe. Gazety donosiły, że piosenkarka zarobiła na nich około $5 milionów. Yolanda zarządzała sklepami, natomiast Selena wspinała się na listę przebojów, szczególnie tych z muzyką latynoską. Jej piosenki, jak i albumy były doceniane nie tylko na Tahano Awards, ale także w rankingach amerykańskich. W 1995 roku Selena zagrała koncert w Houston Astrodome. W tym czasie Yolanda, która już zdążyła wejść w łaski rodziny Seleny, przeprowadziła się do Corpus Christi, aby mieszkać bliżej Seleny. Była jej oficjalną agentką i zajmowała się butikami. Jednak około 9 miesięcy po objęciu funkcji menadżera butików do rodziny zaczęły spływać skargi na zachowanie Yolandy. Pierwsze oskarżenia były związane z zachowaniem Saldivar wobec pracowników. Podobno często zmieniała tych pracowników, co było poddyktowane nie kompetencjami na danym stanowisku, lecz tym, czy Yolanda kogoś lubiła. Podobno manipulowała ludźmi i wymyślała różne historie. Samą Selenę traktowała jak swoją własność i nie dopuszczała do niej nikogo. Jeżeli ktoś zbliżył się do Seleny, czyli bliżej się zaprzyjaźnił, to od razu go zwalniała. Yolanda nazywała piosenkarkę swoją córeczką. Podobno skargi były bezpośrednio zgłaszane do Seleny, jednak ta usprawiedliwiała Yolandę, nie wierząc w to, że jej przyjaciółka ma złe zamiary. Dopiero Abraham Quintanilla postanowił rozprawić się z Yolandą. Oliwę do ognia dodał fakt, że członkowie fanklubu dzwonili do ojca Seleny i informowali go o tym, że w zamian za wpłaty do fanklubu nie otrzymują żadnych gadżetów. Ojciec Seleny przeprowadził prywatne śledztwo, z którego wynikało, że Yolanda zdefraudowała około $30,000 z butiku i fanklubu Seleny. Yolanda podrabiała też czeki na nazwisko swojej siostry. Po tym odkryciu ojciec Seleny doprowadził do konfrontacji piosenkarki i jej siostry Suzette z Yolandą. Podczas konfrontacji Saldivar miała poznać przyczyny spotkania oraz przedstawić dowody swojej niewinności. Yolanda nie miała przy sobie dokumentów związanych z butikiem. Do czasu wyjaśnienia sprawy Abraham zabronił widywać się Selenie z byłą już menadżerką. Dzień później Selena pokłóciła się z Yolandą przez telefon. Po tym jak Yolanda nie mogła się już kontaktować z Seleną i została wykluczona z dotychczasowego otoczenia piosenkarki, kupiła broń. Ojciec Seleny, Abraham, twierdzi, że już wtedy Yolanda planowała zbrodnię. Podobno kupiła rewolwer, który zadawał znacznie większe rany. 13 marca doszło do spotkania Seleny i Yolandy. Selena nie chciała, aby Yolanda zrezygnowała z pełnionych wcześniej funkcji. Okoliczności spotkania były jednak dziwne. Saldivar chciała spotkać się z Seleną na parkingu, usprawiedliwiając tą decyzję tym, że jest za duży korek na mieście. Ojciec Seleny twierdził, że to była pierwsza próba zabicia jego córki. Jednak Saldivar została pocieszona tym, że Selena nadal jej ufała. Powiedziała jej, że będzie trzymać jej stronę i będzie bronić Yolandy przed Abrahamem. Po tym wydarzeniu Yolanda oszukała jeszcze Selenę, dokładniej ukradła pieniądze i perfumy z butiku. Co ciekawe, Yolanda oddała też zakupioną broń do sklepu. Yolanda nadal była obecna w życiu Seleny.
Podobno 27 marca towarzyszyła jej podczas nagrywania płyty. Właśnie wtedy Selena znowu powiedziała Jolandzie, że brakuje niektórych dokumentów z butiku. Wtedy Saldivar postanowiła spotkać się z Seleną w motelu. Artystka miała stawić się do wyznaczonego budynku przez Jolandę. Jednak do spotkania nie doszło, ponieważ fani dowiedzieli się o przyjeździe Seleny i otoczyli miejsce przebywania gwiazdy. W tym czasie Jolanda ponownie kupiła broń. Już 29 marca Jolanda symulowała gwałt. Podobno dzwoniła do współpracowników Abrahama i twierdziła, że została zgwałcona. Później jeden z jego pracowników usłyszał dźwięk, który mógł przedstawiać sytuację, że ktoś wyrywa Jolandzie słuchawkę. Zaniepokojony pracownik Abrahama zadzwonił do motelu, gdzie przebywała Jolanda. Okazało się, że wyszła kilka minut wcześniej. Aby sprawa nie trafiła na policję, Saldivar musiała pokazać Selenie dokumenty. Jolanda opóźniała ten moment. Zaprosiła Selenę do motelu, w którym nocowała. Podczas rozmowy telefonicznej powiedziała jej, że została zgwałcona w Meksyku. Kiedy Selena przyjechała do hotelu w Corpus Christi, Jolanda od razu nie pokazała artystce dokumentów. Selena przejęła się losem Saldivar. Pojechała z nią do szpitala. Jednak Jolandę odesłano z dokumentem, z którego wynikało, że nikt nie podejmie śledztwa i badań, ponieważ przestępstwa dokonano w innym kraju. Kiedy obie kobiety znalazły się w motelu, Jolanda dała Selenie tylko część dokumentów. W związku z tym Selena wraz z mężem Chrisem, bo to właśnie z nim przyjechała do hotelu w Corpus Christi, wróciła do domu. Potem Jolanda dzwoniła do Seleny. Mówiła jej, że krwawi z powodu gwałtu. Następnego dnia rano Selena ponownie pojechała do Jolandy. Selena miała odebrać od Jolandy resztę dokumentów oraz skradzione próbki perfum. Dzień wcześniej jeden z przyjaciół rozmawiał z Seleną na temat Saldivar. Selena powiedziała mu, że chce zwolnić Jolandę. Selena wyszła z domu około 7:30. Wtedy wraz z Jolandą znowu udał się do szpitala. Lekarze stwierdzili u Saldivar objawy depresji. Wtedy Selena zauważyła, że Jolanda podaje sprzeczne informacje lekarzom. Po powrocie do motelu Selena powiedziała Jolandzie, że muszą przestać się widywać. W tym czasie ojciec i mąż zaczęli szukać Seleny. Piosenkarka miała nagrywać piosenki w studio, jednak się nie pojawiła. W rozmowie telefonicznej Selena powiedziała mężowi, że musi załatwić ostatnią sprawę. W pokoju hotelowym doszło do sprzeczki pomiędzy Seleną a Saldivar. Krzyki były słyszane nawet na korytarzu. W pewnym momencie z torebki Saldivar wypadły dokumenty i broń. Jolanda chwyciła za rewolwer i strzeliła do Seleny. Kobieta została zastrzelona w prawe ramię. Kula przebiła tętnicę. Po strzałach Jolanda goniła Selenę i nazywała ją suką. Selena nie straciła przytomności pomimo dużego upływu krwi. Piosenkarka była ciężko ranna. Selena zostawiła po sobie smugę krwi o długości 119 metrów. Zdołała dobiec do recepcji hotelu i wskazać osobę, która to zrobiła. Osoby, które wtedy ją widziały, twierdzą, że miała całe ubranie przemoczone krwią. Personel zaopiekował się przerażoną Seleną. Ta zaczęła coraz częściej majaczyć. Jednak do końca obawiała się Jolandy. Po kilku minutach Selena straciła przytomność. Piosenkarka utraciła tak dużo krwi, że lekarze mieli problem z udzieleniem jej pomocy. Doszło nawet do operacji i przetoczenia krwi, pomimo tego, że artystka należała do Kościoła Świadków Jehowy. Ostatecznie dostała zawału serca i zmarła. Po dokonaniu zbrodni Jolanda zabarykadowała się w swoim samochodzie na parkingu przed hotelem. Groziła, że się zabije. Policjanci podrzucili jej telefon, dzięki któremu mogli się z nią komunikować. Po 9 godzinach spędzonych na parkingu Jolanda poddała się. Jolanda trafiła do więzienia. Szybko stała się wrogiem publicznym. Istniały grupy przestępcze, które chciały zapłacić kaucję za jej wolność, tylko po to, by ją później zabić. Jolanda miała problem z obroną. Jej pierwszy adwokat zrezygnował ze współpracy z Saldivar, ponieważ bał się reakcji społeczeństwa. Nowy adwokat Saldivar współpracował z detektywem oraz nawiązał współpracę z innym obrońcą. Proces odbył się tego samego roku w październiku. Obrońca Saldivar miał wiele argumentów przeciwko ojcu Seleny. Oskarżona twierdziła, że wykorzystywał on córkę do zarabiania pieniędzy, ze szkodą dla jej zdrowia i edukacji. Podobno obraził Saldivar oraz groził jej, że zniszczy jej znajomość z Seleną. Podczas procesu ojciec Seleny nie przyznał się do tego, że obraził Jolandę.
Aby dokładniej zbadać relacje Seleny i Jolandy, sąd powołał na świadka męża Seleny. Ten twierdził, że już na długo przed zbrodnią Selena przestała ufać Jolandzie. Dalsze zeznania świadków tylko potwierdzały, że Jolanda manipulowała Seleną oraz ją okłamywała. Według zeznań pielęgniarki Jolanda przekazywała niespójne informacje odnośnie gwałtu. Miała celowo pocięte ubrania nożyczkami. Podobno na jej ciele nie znaleziono śladów przemocy seksualnej. Według zeznań pielęgniarek Jolanda miała symptomy depresji. Znalazłam opracowanie książki psychologicznej, gdzie jest wzmianka o Jolandzie. Podobno Saldivar miała zaburzenia osobowości typu borderline. Jolanda bała się odrzucenia i samotności. Za obiekt bezpieczeństwa wybrała sobie Selenę. Chciała być z nią blisko. Każdy, kto był emocjonalnie zbyt blisko Seleny, musiał zostać odsunięty od niej przez Jolandę. Saldivar chciała być blisko Seleny, stąd przeprowadzka Jolandy, bliżej domu Seleny, współpraca, manipulowanie najbliższym środowiskiem. Kiedy okazało się, że Selena chce zerwać z nią kontakt, Saldivar chciała zabić Selenę. Poza tym Saldivar traktowała ojca Seleny jako największego wroga, ponieważ dążył do zerwania relacji pomiędzy jego córką a Jolandą. Ważne okazały się zeznania świadków, którzy byli najbliżej miejsca zbrodni, czyli obsługi hotelu oraz ratowników medycznych. Podobno po zastrzeleniu Jolanda nie wpadła w panikę, tylko zachowała spokój i tempo wpatrywała się w Selenę. Sąd i ława przysięgłych uznał Jolandę winną zbrodni. Została skazana na dożywocie. Dopiero po 30 latach mogła ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Pomimo tego, że sąd nie zgodził się na nagrywanie rozprawy, ponieważ chciał uniknąć sytuacji jak z O.J. Simpsonem, to cały proces był bardzo medialny. Pod budynkiem sądu gromadzili się ludzie, którzy oczekiwali skazania Jolandy. Po ogłoszeniu wyroku osoby czekające przed sądem zaczęły odtwarzać muzykę Seleny. Później zorganizowano różnego rodzaju imprezy, świętując wyrok, jaki otrzymała Saldivar. Natomiast w rodzinnym stanie Seleny, czyli Teksasie, dzień jej urodzin jest dniem Seleny. Po śmierci córki rodzina Seleny starała się pielęgnować pamięć po zmarłej. W 1997 roku powstał film biograficzny o Selenie. Główną rolę zagrała Jennifer Lopez. Mąż Seleny, Chris Perez, ponownie wziął ślub i ma 2 dzieci. Natomiast sama Jolanda nadal przebywa w więzieniu i za rok będzie mogła ubiegać się o bezwarunkowe zwolnienie.